Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny temacik filmu, temat, który wiele ludzi bardzo mocno interesuje, a mianowicie temat długowieczności. Ponieważ wiele ludzi ciągle po prostu zastanawia się nad tym, jak może zoptymalizować swoje życie, żeby po prostu móc dłużej. Wiecie, naukowcy prześcigują się w tym wszystkim, szukają sposobów na siłę, żeby tylko znaleźć jakąś możliwość, żeby można było żyć nawet i wiecznie. Kombinują z jakimiś przeszczepami organów, wszystkiego. Niektórzy nawet kombinują na tym, żeby całą osobowość człowieka móc przeszczepić i tak dalej, i tak dalej. Także kombinacje są niesamowite pod tym względem. Jednak pytanie nie powinno brzmieć według mnie, jak sprawić, żebyśmy żyli, nie wiem, 100, 150 lat, czy 200 lat, czy tyle. Tylko według mnie pytanie powinno brzmieć bardziej, jak zrobić to tak, żeby przeżyć, załóżmy tam te 100 lat, ale przeżyć je godnie, moi drodzy. Godnie. Nie w domu starców, nie całym obolałym, że nawet nie potrafisz wstać. Nie, że będziesz musieć chodzić z tym takim wózeczkiem po ulicy. Nie, że będziesz musieć jeździć sobie tym skuterkiem elektrycznym po ulicy, bo już sam nie możesz chodzić. Nie, żeby ktoś inny ci musiał 4 literki podcierać, bo sam sobie nie dasz rady. Tylko przeżyć to po prostu godnie. Tak jak do tej pory czujesz się dobrze, to żeby ten stan pozostał z tobą po prostu przez ten cały czas. A nie, żeby twoja kondycja się coraz bardziej pogarszała. Dlatego dzisiaj przygotowałem wam parę takich punktów, na które będziecie musieli sobie zwrócić po prostu uwagę. Bo pewnie wielu z was też chciałoby dalej być tak sprawnym, kiedy będziecie mieli, załóżmy, 90 lat, jak dziś. No chyba, że ktoś już się troszeczkę zapuścił, już ma te 80 lat i już jest troszeczkę mniej sprawny, to dalej można jeszcze tutaj w tym kierunku wiele zrobić. Przykładów jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ kiedyś pokazywałem wam nawet kilku panów. Jest też kilka takich pań, które w bardzo późnym wieku, gdzieś 70, nawet i 80 lat, zaczęły po prostu dbać bardziej o swoje zdrowie i pobiły nawet jakieś jeszcze rekordy świata w różnych dyscyplinach. To są żywe przykłady, że to wszystko jest możliwe. Jednak też trzeba wyjść po prostu z tym takim swoim założeniem, że chcemy po prostu zrobić to dobrze, a nie po łebkach tylko i wyłącznie. Bo wiecie, dzisiaj jest coś takiego, że ludzie po prostu mają nagonkę na pieniądze. Cały czas po prostu biegną za tymi pieniędzmi. Całe życie biegną za pieniędzmi i kiedy nagle dochodzą już do swojej emerytury, to nagle przypominają sobie, że dobra, mam teraz pieniądze, ale nie mam już zdrowia. Bo zamiast inwestować wszystko w swoje zdrowie, poprawić swoje zdrowie na wszystkich poziomach, to my biegniemy odwrotnie, my biegniemy za pieniądzem. A później, kiedy już jest za późno, to nagle sobie przypominamy, aha, czekaj, teraz mi zdrowie coś tutaj klękło, ale dobra, mam pieniądze. To wydam te wszystkie pieniądze teraz na to, żeby polepszyć moje zdrowie. Coś tu się nie zgadza, nie? W tym wszystkim. Chyba nie tylko mi. Ale jak tak to sobie pomyślicie teraz? Zgadza wam się to? To tak ma być, że macie całe życie zasuwać jak mały samochodzik do emerytury, tylko po to, żeby później to wszystko wydać, żeby czuć się dobrze. Bo zrujnowaliśmy sobie zdrowie przez całe życie w pogoni za pieniądzem. Na logikę to biorąc, nie bardzo, nie? Coś jest nie tak tutaj w tym wszystkim. A więc tak, zacznijmy od początku. Punkt pierwszy. Jedzenie. Dokładnie, jedzenie. Tu myślę, chyba nie muszę za dużo mówić, może w takich małych, krótkich podpunktach tylko wam powiem. Może też i dla nowych widzów, którzy doszli. Przede wszystkim ograniczyć swoje węglowodany. I one nie mają nic wspólnego z węglem. To jest po prostu cukier, który jest ukryty pod setkami chyba już nazw różnymi, jak i cukier dekstroza, sacharoza, glukoza, fruktoza. Chociaż wszystkie nie działają tak samo, bo fruktoza na przykład wyizolowana, dodawana do różnych innych rzeczy, to może wam bardzo szybko zrobić stłuszczenie wątroby i będziecie mieli wielki problem później,
bo no, stłuszczenie wątroby nie jest takie proste, także to wszystko trzeba jak najbardziej ograniczać. Nie chodzi tylko i wyłącznie teraz o słodycze, ciasteczka, które sobie można kupić w sklepie, ale pamiętajcie, że węglowodany w dużych ilościach są też ukryte w codziennych produktach, które większość ludzi niestety dalej spożywa, jak na przykład chleb, czyli całe pieczywo, bułeczki i tak dalej, to wszystko, tam macie to ukryte w tym wszystkim. Typu pierogi na przykład, jakieś tam, nie wiem, kopytka, uszka, czary-mary, nie wiadomo co jeszcze, makarony. Tam też macie węglowodany. Ziemniaki, również bardzo dużo węglowodanów. Nadmierne spożywanie owoców, dużo węglowodanów. Nadmierne spożywanie soków, dużo węglowodanów. I tak cały czas po prostu można sobie tutaj to wyliczyć. Także od tego no, trzeba bardzo uważać. Druga rzecz, różnego rodzaju fast foody. Przerobiona żywność, nie dość, że przeważnie jest w plastiku, to ma taką ilość konserwantów, że głowa mała. No sami sobie pomyślcie. Dziś w sklepach macie gotowy ryż, gotowe ziemniaczki, z surówką, z mięskiem, czy bez, zależy czy wegańskie, czy nie wegańskie. A zróbcie to samo sobie w domu. Zostawicie to jeden dzień, jak sobie niuchniecie tam, nawet i w tej lodówce niekiedy, to będzie już powoli capić. Będzie capić, no po prostu będzie śmierdzieć. Po 2-3 dniach, no będzie już naprawdę dość nieciekawie to wyglądało nawet i pachniało. A wyobraźcie sobie, że to teraz musi zostać wyprodukowane. Później to musi zostać rozwiezione po sklepach. Sklepy to muszą na półki wyładować. Na tych półkach to sobie leży jakiś czas. Ty to kupujesz, patrzysz sobie, a super, to mogę sobie więcej kupić, bo to jeszcze 3 tygodnie ma datę. 3 tygodnie? Moi drodzy, na logikę. Kto gotuje sobie dzisiaj jedzenie i zostawi je sobie w lodówce i za 3 tygodnie je sobie zje? No przecież to się skończy taką sraczką, że nie wyrobicie na zakręcie. To wiecie, co tam jest. Tam są ogromne ilości konserwantów, które po prostu to jedzenie konserwują, żeby się nie popsuło. Konserwanty no, niszczą nasze bakterie w jelitach, a te są znowu odpowiedzialne za całą naszą odporność. I tak się po prostu kółko dopina. Także na to trzeba bardzo uważać. Najlepiej po prostu kupować samemu swoje produkty i samemu je robić i trzymać się zasady, że tego, czego twoja babcia nie znała lub nie potrafiła wypowiedzieć, tego nie jadła. To jest chyba najlepsza zasada. Bo dzisiaj jak sobie popatrzymy niekiedy na skład, tylko musicie je czytać niestety, tu jest problem. Są różne aplikacje, które mogą pomóc z tym, że sobie możesz zeskanować tam ten kod i ci pokażę mniej więcej, że to lepiej tego unika i tak dalej, ale musisz tego pilnować sam. Tego nikt za ciebie nie zrobi. Wskazówki można podać, ale niestety ten czas trzeba poświęcić. Mówię, na początku jest ciężko, bo różne produkty będziecie czytać i odkładać z powrotem, ale jak już dojdziecie do wprawy, to już później jest chwila, moment, tyk, a dobra, ok. Już macie swoje produkty, które wiecie, że są na 100% dobre. Macie te, które wiecie, że tam jest syf, więc po prostu je omijacie szerokim łukiem i później już takie zakupy idą raz, dwa, 3 i gotowe. Początek, no rzeczywiście trzeba poświęcić troszeczkę czasu, ale mówię wam, później już jest łatwiutko. Punkt drugi, moje drogi. Picie, czyli różnego rodzaju dostarczanie płynów do naszego organizmu. Tak, tutaj mamy, no rynek nas zasypuje dosłownie. Mamy różnego rodzaju oranżady, różnego rodzaju inne gazowane dziwactwa w puszkach, w butelkach plastikowych, w kartonikach, we wszystkim. No i znowu mamy ten sam problem. Sok. Ile czasu tam stoi? Data? Rok czasu może stać. Super. No, wyciśnij sobie sok. Zostaw go stać. I tyle. No. Wiesz, jak to się po prostu z nim skończy. Nawet sok, który po prostu konserwujemy, sami pasteryzujemy, czyli pasteryzacją. Większość po prostu nie ma tych soków pasteryzacji. Bo jak odkręcasz słoik starodawny, to usłyszałeś zawsze takie, że się otwarło. Na kartonik odkręcasz i co? Nikt nie psyknie, nic nie zrobi. Nic. Niby pisze u większości, że jest tam pasteryzowany i tak dalej, i tak dalej. No, ale wiecie. I dodatki. Różnego rodzaju dodatki. Są i takie soki na rynku, w których te owoce nawet nie były umyte. Lub mamy przezroczystą wodę
o smaku pomarańczy. Jak może woda przezroczysta smakować na pomarańcze? No to chyba już wiadomo, że jest tam znowu chemia. I to wcale nie mało tej chemii w środku. Także po prostu na logikę to trzeba brać. Unikać po prostu takich rzeczy, które również są zacukrowane, bo teraz jeszcze sobie trzeba popatrzeć na 100 gram, czy przeważnie tam będzie na 100 ml, ile tam jest cukru. No 100 ml możemy założyć, że będzie ważyło te 100 gram plus minus. No i jak tam masz 50 gram węglowodanów, no to wiesz, że połowa tej butelki to jest sam cukier. To jest sam cukier, do którego jest tylko woda dolana, później jakieś smaki dolane, kolor dolany i malina. Dzieciom smakuje, później im dasz normalny sok, który sam wycisłeś i powiedzą, on jest kwaśny, ja chcę tamten jest słodki. Bo już mają kubki smakowe zdewastowane, niestety, przez ten cukier. No i ten cukier niestety, ale też wiecie, doprowadza do cukrzycy. A cukrzyca, jak to wiemy, bardzo ładnie niszczy wszystkie narządy, układ krwionośny, serce, nerki. No i kiedy ten cukier tam sobie jakiś czas do góry zostanie, no to wiadomo, że to wszystko leci w dół. Wzrok też bardzo mocno cierpi. No i później będziesz chciał dożyć tych 100 lat, ale będziesz ślepy jak kret i nie będziesz nic widzieć. Pojawiają się później różnego rodzaju jaskry, zaćmy, różne dziwactwa. Jak myślicie, z czego to się wszystko pojawia? Przecież 100-200 lat temu to były bardzo małe przypadki, że takie coś się pojawiało. A dziś mamy wysyp tego wszystkiego. No jak myślicie, skąd to przyszło? No skąd? No z nieba nam nie spadło raczej w darze. Tylko sami żeśmy to sobie widelcem i łyżeczką naszuflowali. Że teraz mamy taki wysyp przeróżnych dziwnych chorób, a szczególnie autoimmunologicznych, gdzie organizm sam siebie atakuje. Czemu? Bo się jelita rozszczelniły, wytępiliśmy dobre bakterie, czyste konserwanty właśnie z jedzenia i później organizm przedostają się duże białka, różnego rodzaju inne substancje, które organizm widzi, że to jest wróg i po prostu się rzuca na nie. No i później mamy autoimmunologię, że organizm sam siebie po prostu niszczy. To jest po prostu to. A cukier to wiecie, jeszcze kandidę podkarmicie tym fajnie, żeby wam ładnie jeszcze więcej toksyn wypuściła, żeby wam jeszcze bardziej jelita rozszczelniła. No miód malina. No i mucha nie siada. No rzeczywiście, może mucha nie siadnie na taką kupę, którą później potem zrobimy, bo jak siądzie, no to prawdopodobnie szkopyrtnie od razu i wywinie kozła i spadnie nieprzytomna od tej chemii, która będzie tam w tej kupie. Także to znaczenie mucha nie siada zaczyna przyjmować całkiem nowego znaczenia w dzisiejszych czasach. I to wcale nie jest śmieszne, jeżeli ktoś teraz się z tego śmieje. Kolejny punkt. Ruch, moi drodzy. Tak, ruch, to czego najbardziej nie lubimy w dzisiejszym świecie zmobilizowanym, gdzie możemy sobie na telefon zamówić, czy nawet już nie przez telefon, wystarczy już przez aplikację zamówić sobie jakiekolwiek jedzenie i picie byśmy chcieli. Możemy sobie zamówić nasze własne zakupy, no nie musimy z domu wyjść, przyjadą nam pod same drzwi. Jeszcze tam kurier zadzwoni i jeszcze wniesie nam za może jakieś 1-2 zł dodatkowo, czy za jakąś inną dodatkową opłatę, lub z własnej przyjemności nam je wniesie do samej góry, do mieszkania, żebyśmy czasem nie musieli nosa za drzwi wystawić. Gdzie mamy przeróżne środki transportu, hulajnogi jakieś elektryczne, gdzie kiedyś się odpychało nogą, mamy rowery elektryczne, gdy kiedyś normalnie się jechało i używałeś swoich nóg. Mamy sporo samochodów, wszędzie, niekiedy nawet i jeden dom dalej, a po co będę szedł, jak mogę autem podjechać, przy okazji poszpanować. Patrzcie, sąsiad, ja mam fajne auto, jadę, choćby to był tylko jeden dom dalej. Pociągi, autobusy, tego kiedyś tak nie było, ludzie się ruszali, ludzie zasuwali po polach, nie było traktorów, tylko był koń i musiałeś za pługiem iść i ten pług trzymać i to orać. Ja to jeszcze pamiętam, ja to jeszcze mam ten obraz z dzieciństwa, jak takie rzeczy widziałem. Że to wszystko się po prostu ręcznie robiło, chodziło, zbierało, nie było maszyn. A dzisiaj masz maszyny, co za ciebie ziemniaki pozbierają i kukurydzę zbiorą i pszenicę i nie wiadomo co jeszcze. Wszystko automatycznie się robi, już dziś praktycznie ruch jest niepotrzebny. Ruch u nas się przeważnie kończy, kiedy się wieczorem wywalimy po robocie na kanapie i zaczynamy sobie cykać. A wiecie, kiedy najbardziej zdrowie zaczyna upadać? W momencie, kiedy ludzie przechodzą na emeryturę.
bo wtedy jest tak zwany chill. Teraz nie muszę nic robić, mam już w końcu wolne. Zaczyna wchodzić bardzo powolutku lenistwo. Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Na początku jeszcze tam wiesz, jeszcze jesteś w formie, jeszcze się coś tam ruszasz, ale minie rok i nagle zauważasz, że ale ja już tylko wolę na kanapie siedzieć, mi się już nawet nie chce z psem na spacer iść. Pozbędę się psa, proste. Tak to wygląda. I tu jest właśnie wielki problem, ponieważ są dwa podpunkty tutaj. Pierwszy to jest nasza limfa, która nie będzie krążyć przez układ krążenia, ponieważ to jest całkiem osobny układ, który jest tak samo jak i układ krążenia na cały organizm rozwalony. I on się rusza dzięki mięśniom, tak, czyli musimy się ruszać. Wtedy się limfa porusza. A to jest nasza kanalizacja. Wszystkie komórki wyrzucają tam swoje ścieki do tego i ta limfa musi to odprowadzić do śledzonej, stamtąd później idzie do nerek i tak dalej i się usuwa te toksyny. No ale kiedy to wszystko się zastoi, to nagle mamy jakieś bóle, tu coś boli, tu coś sztywne, tam boli, tu boli. Niewiadomego pochodzenia, gdzieś między żebrami, gdzieś na plecach, jakieś kulki, które cię bolą, tak zwane punkty spustowe. To są właśnie zastoje limfy, które się robią, bóle głowy na przykład, bardzo mocne. I że kiedy sobie tutaj nagle tak ładnie rozmasujesz, to ból zaczyna troszeczkę odpuszczać, no bo ruszyłeś mechanicznie tą limfę, a wystarczyło się poruszać, a nie cały dzień siedzieć ze sztywną głową i tylko patrzeć się na telewizor lub na komórkę lub na laptopa. I głowa, żeby tylko nie drgnęła. Leżysz, jeszcze sobie oprzesz i tyle. No i się nie rusza. No i później mamy takie problemy właśnie tego typu. Druga rzecz to są mięśnie. Jeżeli będziesz nie używać swoich mięśni, czyli po prostu im odpuścisz, leżąc sobie cały dzień na kanapie, bo dzisiaj jest brzydka pogoda czy coś, albo mi się dzisiaj nie chce, to niestety twoje mięśnie zanikają. Jest coś takiego w naszym organizmie, który na to funkcjonuje. Nie ma zmiłuj, używaj albo strać. To, czego nie używasz, to po prostu stracisz. No i nie będzie to już działać. I wiele ludzi ma problemy właśnie z kręgosłupem, czyli bóle pleców różnego rodzaju, które występują tylko i wyłącznie dlatego, że mają osłabione mięśnie kręgosłupa, czyli całych pleców. I wystarczy tylko sobie troszeczkę potrenować teraz różnego rodzaju ćwiczenia na te mięśnie plec. I te mięśnie się odbudowują i nagle dziwnym cudem znikają bóle pleców. I to się ma podobnie też z innymi rzeczami. Ale też i później, kiedy masz mniej mięśni, masz mniej motywacji. Bo przejdziesz 3-4 schodki, czy parę kroków i powiesz: ja już nie mam kondycji, ja już jestem za stary. Guzik, prawda. Po prostu twoim mięśniom odpuściłeś. Twoje mięśnie zanikły i dlatego nie masz siły teraz ani ochoty się ruszać. I to jest ciężko z tego kółka teraz wyjść. Naprawdę jest ciężko, bo te mięśnie trzeba wszystkie od nowa odbudować, żeby znów być sprawnym. I to jest proces, który bardzo często się właśnie wdraża, jeżeli ludzie przestają pracować i siadają na tak zwanej leniwej tyłku, bo im się już nic nie chce. Ja to rozumiem, że może ktoś powiedzieć: no mi się należy, przepracowałem tyle lat ciężko, to teraz sobie mogę odpocząć. Ale ten odpoczynek nijak ci wyjdzie na zdrowie. Twoja kondycja zacznie spadać niesamowicie. I zauważysz to prędzej czy później, że mięśnie będą znikać. Będziesz mieć coraz chudsze ręce, coraz chudsze nogi. Okej, chyba że ci się nadwaga wkradnie, no to nie będziesz mieć chudszych ręk, tylko że zamiast ładnych, pięknych mięśni, które miałeś, będziesz mieć pudding. O, tak to może nazwijmy. I skrzydełka, jak u kurczaka, takie pod spodem. To właśnie są efekty tego zaniku mięśni. Kolejny podpunkt, który mamy, to jest sen, moi drodzy. Dokładnie. Musimy się doskonale wysypiać. To nie jest tak, że dzisiaj sobie naderwę dzień i sobie wyśpię 3-4 godziny, bo mam tam jakąś pracę, którą muszę zrobić koniecznie, bo ten sen, który stracimy teraz, jego już nie nadgonimy. To, że ty sobie nadgonisz następnego dnia i pośpisz sobie 2 godzinki dłużej, nie znaczy, że nadgoniłeś wszystkie szkody, które się wystąpiły w twoim organizmie. Ponieważ w nocy oczyszcza się mózg i tak dalej. Nie oczyścił się konkretnie następnego dnia, nie potrafisz się dobrze koncentrować, bo masz głowę pełną śmieci, w tym przypadku akurat, no rzeczywiście,
bo tam z tej kanalizacji wszystko nie zeszło i tak dalej, bo mózg jak śpisz to się lekko kurczy, żeby go limfa mogła obkrążyć, zabrać wszystkie toksyny z niego. No i kiedy nie przespałeś dostatecznej ilości czasu, no to masz później problemy. Robi się stres oksydacyjny w organizmie, który przyspiesza twoje starzenie i tak dalej, i tak dalej. Także dbajcie po prostu o ten sen, żeby mieć ten czas, który potrzebujecie, żeby się wyspać. Ja nad tym punktem też jeszcze cały czas pracuję, także nie jesteście samotni akurat w tym punkcie. Resztę punktów już jest u mnie dużo, dużo lepiej, ale ten punkt, no niestety dalej kuleje w nim. Kolejny punkt. Emocjonalność i tak dalej. Jeżeli będziesz cały czas chodzić z takim humorem, że bo muszę to zrobić, bo nie mam innego wyjścia, albo znowu muszę iść do tej pracy i tak dalej, to niestety, ale bezpośrednio przechodzi to na twoje zdrowie. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch, pamiętacie takie coś? Dokładnie. I tutaj zdrowy duch w zdrowym ciele. Chory duch no nie będzie w zdrowym ciele, tylko będzie w chorym ciele. Bo automatycznie obniżacie sobie swoje emocje, wszystko wam leci w dół, no i niestety, ale efekty będą tego wszystkie mizerne. Także tutaj pamiętać o tym, żeby mieć dobre nastawienie do tego. Jeżeli ci praca nie odpowiada, można poszukać innej, którą będziesz lubić. Jeżeli masz jakieś hobby, rób sobie to hobby, dbaj, ciesz się z tego. Nie daj sobie wmówić, że ktoś ci powie, bo tam głupoty robisz, poświęcasz na to czas. Nie, jeżeli to lubisz, to rób. I miej to po prostu gdzieś. Wpuść tu, wypuść tu. Kto ci tam powie, rób to, co lubisz. To jest najważniejsze. Z tym się będziesz bardzo fajnie czuć. Jeżeli jeszcze możesz pracować zawodowo w tym, co kochasz w swoim hobby, naprawdę mega. To tylko pogratulować, bo niewielu ludzi ma takie szczęście, że może, ale bo są też różne hobby, nie? Wiadomo. Także po prostu trzymajcie tego. Unikajcie też sobie stresu wszelkiego rodzaju, bo stres, niestety też wyłącza cały układ trawienny, czyli jedzenie nawet jak zjecie, to właśnie dobrze nie trawi, nie wchłania się to wszystko, te minerały, witaminy, makroelementy i tak dalej. To wszystko przez nas wtedy przelatuje praktycznie. Także stresu jak najbardziej unikać, ile się po prostu da, tyle go unikać. Następny podpunkt to mamy suplementy. Może ktoś powiedzieć, suplementy. Przecież ja jem dobrze, to po co mi suplementy? Nie do końca, moi drodzy. Nasze pożywienie jest na ten moment, że tak powiem, tragiczne. Wiele badań pokazuje to, że w wielu owocach, warzywach i tak dalej, nie ma tego, co tam kiedyś już było. Przez te ostatnie lata po prostu jakość produktów spożywczych spadła tak drastycznie, że w niektórych przypadkach nie ma już nic. Nawet już tego potasu nie ma, który byśmy potrzebowali, a potasu na dzień potrzebujemy dużo. I wcale nie jest łatwo go teraz zdobyć w takich ilościach, które my go potrzebujemy. A kiedy go brakuje, to często też się pojawiają skurcze mięśni i tak dalej. Serduszko tam nie za dobrze pracuje. To już jest jeden taki podpunkt właśnie i tu trzeba dbać. Tu najlepiej robić sobie gdzieś jakieś badania, posprawdzać sobie poziomy tego, co mamy w organizmie, ewentualnie pouzupełniać, bo wiele ludzi ma drastyczne braki tego wszystkiego w organizmie. I organizm to tak wiecie, jak mu czegoś brakuje, zaczyna tak budować. Jakby mu brakło zaprawy do cegieł, to tak sobie będzie te cegły układać, bo nie ma zaprawy, bo mu brakło. A te zaprawy są właśnie te witaminy, minerały, makroelementy i tak dalej. I nie ma tej zaprawy układa. Wiadomo, że to prędzej czy później runie wszystko, bo to się nie będzie trzymać. Tak tylko poustawiane. Dlatego też po prostu tego trzeba pilnować. Kolejny podpunkt, kiedy po prostu się starzejemy, gdzieś już tam 40 przekroczona, 50, 60, pamiętajcie, że nasz organizm potrzebuje więcej białka. Tak, ponieważ większość naszego ciała jest po prostu zbudowana z białka. I kiedy tego białka nie ma, to jak ten organizm ma się dalej budować? A z wiekiem spada nam wchłanialność białka. Tak. Czyli wchłaniamy go mniej. Im jesteśmy starsi, tym wchłaniamy go mniej. Co automatycznie przechodzi na to, że go potrzebujemy więcej. Tego białka. Więc to jest kolejny podpunkt, który po prostu musicie sobie tutaj zakodować. Później mamy różnego rodzaju przeciwutleniacze. Tak, to są właśnie rzeczy, które hamują procesy starzenia w naszym organizmie. I tu mamy sporo. Mamy je w różnych warzywach, jeszcze mamy je w różnych owocach.
Mamy je w jadalnych ziołach, o których tak wiele razy wam wspominałem, gdzie zrobiłem wam nawet całą playlistę zioła jadalne, podzielone. Najpierw podzieliłem wam na wiosna, lato, jesień, zima, później podzieliłem wam to nawet na miesiące. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i tak dalej. Cały rok zapętliliśmy, gdzie pokazałem, co możecie sobie zbierać i z czego możecie korzystać. Tam macie przeciwutleniacze. Wiadomo, że przeciwutleniaczem będzie też melatonina, witamina C, woda wodorowa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko też są bardzo silne przeciwutleniacze, ale też możemy skorzystać z tych, które daje nam natura za darmo. Nie zawsze musimy je kupować od razu, ale jeżeli już nie mamy wyjścia, no to trzeba się ratować po prostu to czy mamy, czy OPC na przykład też bardzo fajna rzecz, macie nawet cały film, zresztą o melatoninie też jest, o witaminie C chyba o wszystkim już jest film zrobiony, także w międzyczasie już troszeczkę tych filmów tutaj mamy, także jak się tam poszperacie, to wszystko sobie wygrzebiecie, o czym tutaj praktycznie, że mówię, tylko jeszcze bardziej rozszerzone i powiedziane troszeczkę jeszcze bardziej lepiej. Jeszcze wróćmy bardzo szybciutko na momencik do wody, bo jedną rzecz muszę wam jeszcze powiedzieć koniecznie. Woda czysta jest jedną z takich najlepszych rzeczy, które możemy pić, żeby dostarczyć płynów do naszego organizmu. Oczywiście herbatka ziołowa jak najbardziej jest tutaj super, ok? Jednak pamiętajcie, że to jest już płyn wysycony. Płyn wysycony nie jest w stanie dobrze zabierać toksyn z waszego organizmu, bo on już jest wysycony. Woda natomiast czysta ma tak zwane puste molekuły w sobie, które zabierają z naszego organizmu, jak taka ciężaróweczka, która podjeżdża, ładujemy śmieci, ona sobie wyjeżdża, zabierają z naszego organizmu wszelkiego rodzaju właśnie toksyny, szkodliwe produkty przemiany materii itd., itd. To wszystko ładnie, pięknie nam czysta woda usuwa z organizmu. Tylko teraz mi nie mówcie tak, ja wypiłam dzisiaj pół szklaneczki wody i jest ok. Bo to nie jest ok. To nie jest ok. Taka standardowa zasada, co się mówi i też bardzo mocno w Japonii tego pilnują, stąd też Japonki mają taki młody wygląd. Japonki po 70-80 lat mają piękną cerę. No nawet zmarszczek prawie, że nie mają w tym wieku. Wiecie czemu? Bo tak pilnują swojej wody. I tu jest taki właśnie podpunkt właśnie, że pilnować tej wody. Mówi się, że nawet co godzinę szklanka wody. Równa godzina, pierwsza godzina, pyk, szklanka wody. Druga godzina, szklanka wody. Trzecia godzina, szklanka wody. Równo z zegarkiem. Jak macie na równą godzinę, cyk, szklaneczka wody do wypicia. No oczywiście część zaraz powie, no ale ja nie mogę, bo ja będę musiał co chwilkę do toalety biegać. No albo wóz, albo przewóz. Albo chcesz być zdrowym, albo chcesz chorować i się szybko zestarzeć. Innej opcji nie ma, bo woda jest czymś, czego bardzo potrzebujemy. Nasze organizmy są zbudowane z ponad 80% wody, a reszta to tylko takie, wiecie, dodatki. I kiedy tej wody ubywa, i to właśnie widać u ludzi starszych, to sobie zapamiętajcie i przypilnujcie też właśnie swoich starszych, których macie w domu, z wiekiem zanika uczucie pragnienia. I takie starsze ludzie potrafią rzeczywiście wypić na dzień te pół szklanki wody i tyle. Oni są całkowicie odwodnieni, nawet o tym nie wiedzą. Bo zanika uczucie pragnienia. I stąd właśnie jest ta stalowa zasada: pełna godzina, pełna szklanka wody. To jest tak ważne. Bo dlatego później ludzie się kurczą, są coraz mniejsi. Jak zauważyliście, ktoś był kiedyś wysoki, nagle ma 80 lat i wam do podbródka dosięga. Czemu? Bo brakuje wody w organizmie. Dyski między kręgosłupem zaczynają się kurczyć, wysychają. Maść w stawach kurczy się, wysycha, zaczynają stawy boleć. Bo nie ma wody. Bo nie ma wody. Skóra robi się całkowicie sucha, pomarszczona. Bo nie ma wody. Jest test na skórę. Podtrzymać tak do góry, pyk, jak zniknie od razu, o, można ktoś gdzieś indziej zrobić. Jak zniknie od razu, to macie dobrą wodę, ilość. Ale jak nie zniknie i będziecie widzieć, że tak powoli wraca, to znaczy, że macie za mało wody w organizmie. Bardzo prosty test, który jest do wykonania, bo skóra jako pierwsza traci niestety dużo wody. O, cyk, do góry puszczamy, nie ma śladu. Czyli moja woda jest ok. To jest bardzo prosty test, który można wykonać.
Także pamiętać i uzupełniać tą wodę. To jest bardzo, bardzo ważne. Po prostu, żebyście sobie to o tym pamiętali. Jedna chyba z najważniejszych rzeczy, jaka jest na tym świecie. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Jeszcze tylko wam jedną małą ciekawostkę powiem, ponieważ o tym, że jest konkurs, to wiecie, to wam zaraz jeszcze przypomnę też, ale jeszcze coś nowego się zmieniło. Weszło to właśnie teraz w życie. Przy zakupach zestawów absorberów, również tych małych ze stali szlachetnych, które macie zestawy w opisie tego filmu, o których bardzo często wam mówię, czyli te małe srebrne, które są, to zawsze jest dodawany duży absorber do tych zestawów. Tam przy 2 jest 1, przy 3 są 2, przy 5 są 3 i zawsze jest ten biały absorber dodawany. Uwaga, teraz do wszystkich zestawów macie dodany ten duży złoty. To jest chwilowe, do wyczerpania zapasów. Jest założenie, żeby to potrwało do świąt. Ale jeżeli wcześniej pójdą, no to nie będzie do świąt, ale teraz jest taka możliwość, że tylko musicie sobie wtedy wpisać i konkurs szamanem i chcę złoty absorber w uwagach do zamówienia lub powiedzieć po prostu przez telefon do tego zestawu. Bo normalnie złoty był dodawany tylko i wyłącznie do złotych zestawów ze względu na to, że on kosztuje prawie 2000 złotych. A tamten kosztuje 1400, czyli macie jakby jeszcze 600 zł dodane tutaj za to, że jesteście naszymi widzami i macie zamieniony ten biały na złoty. Jest taki złoty zamiast tego białego. Także to teraz tutaj weszło, od dzisiaj już to jest aktywne. Wpisywać sobie w uwagach do zamówienia po prostu chcę złoty absorber, no chyba, że nie wpiszesz, no i nie chcesz złotego, chcesz biały, no to nie wpisujesz i dostaniesz po prostu biały. Tak to wygląda. I pamiętajcie o konkursie, który jeszcze cały czas tutaj trwa. Już też powoli dobiegamy prawie że do końca. Już taki miesiąc z lekkim hakiem został jeszcze, że kupując cokolwiek teraz z tych produktów, które macie w opisie tego filmu, wpisujcie sobie konkurs szamanem, jeżeli coś stamtąd potrzebujecie. I później do 24 grudnia koniecznie zostawcie nam jakąś fajną historię, cokolwiek wam do głowy przyjdzie z danym produktem, który kupiliście. Może być fajna, wesoła, taka też ostatnio właśnie wygrała. My będziemy 24 grudnia kogoś wybierać, kto taką fajną, super historię napisze i ten ktoś otrzyma bon na 15 000 złotych do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić co chce, już opłacone z podatkami, czyli 15 000 na czysto. Będziecie mogli sobie zakupić co będziecie chcieli. Także ja wam życzę wszystkim miłego dzionka, macie wszystko w opisie tego filmu. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej!